Serwery Supermicro. Brać czy nie brać? W Polsce prym w serwerach wiedzie Dell, obok niego jest HP. Fujitsu historycznie radziło sobie dobrze, dziś jednak widzimy ich mniej. Jest jeszcze Lenovo, które każdy kojarzy z ThinkPadów, ale z serwerów nie widuje się aż tak często. A co z Supermicro? To firma, która w USA i na Tajwanie jest bardzo popularna, a w Polsce nie rzuca się w oczy. Z czego to wynika? Czym się różnią od innych? Czy bać się ich produktów? Czy może raczej jest to okazja dla Ciebie? Z tej strony Eryk Hasiński i zapraszam do krótkiej analizy. Zacznijmy od tego, czym najbardziej różni się Supermicro od wspomnianych konkurentów. Pierwszą kwestią jest sposób budowy i dystrybucji serwerów. Dell, HP, Fujitsu i Lenovo wydają modele w danej generacji. Każdy model ma pewien zakres możliwości konfiguracji. Wybór CPU, ilości RAM, kilka kart rozszerzeń. Niektóre wyższe modele oferują też wybór backplane, by serwer obsługiwał dyski SASATA, czy może NVMe, albo ich mieszankę. Ale na koniec dnia, kupując np. Della PowerEdge R650, wiemy czego się spodziewać. Wiemy, że jest oparty o pamięci DDR4, że obsługuje Exony Scalable generacji trzeciej itd. Supermicro z kolei ma ofertę radykalnie szerszą i znacznie bardziej przypominającą klocki. Osobno mamy obudowy, płyty główne, backplane'y, okablowanie wewnątrz serwera itd. Praktycznie wszystko możemy złożyć na swoją modułę. Dajmy przykład. W świecie Della i HP nie ma serwera rack opartego na procesorach serii E jak E2124 czy E2388, który miałby 8 czy więcej zatok na dyski 3,5 calowe. A te procesory idealnie nadają się do tego, żeby zrobić mały, płytki serwer 2U z dyskami 3,5 cala w roli mocnego NASa. A w Supermicro taki zestaw możemy stworzyć sami. Wybierzemy odpowiednią obudowę, dobieramy płytę główną z sokietem, wybieramy backplane i kontroler dysków. A skoro myślimy o NASie, to możemy chcieć mieć dyski podpięte transparentnie, bo oprogramowania, które nas zrobi z nas resztę. A jeśli to NAS, to raczej tani. Czyli nie chcemy wydawać pieniędzy na kontroler sprzętowy dyski SAS, bo na przykład mamy dyski HDD SATA WD-REDy czy Seagate Iron Wolf i to nam zupełnie wystarczy. Pięknem Supermicro jest różnorodność i możliwość samodzielnego rozplanowania idealnej maszyny. Czyli jeśli jesteś technikiem, który złożył swój komputer do grania, czytał o każdym modelu GPU długo i analizował zasilacze, płyty główne itd., żeby mieć idealny zestaw, to Supermicro może być Twoim przyjacielem. Praca na częściach Supermicro jest jednak o tyle lepsza od składania swojego komputera, że nie musimy porównywać jakości każdego elementu. Budując komputer możesz przemyśleć zasilacz jednej marki versus drugiej, czy jest na czarnej liście itd., a w Supermicro zastanawiasz się jedynie nad mocą, bo żaden z tej marki nie znalazłby się nigdy na czarnej liście. Dodatkowo ciekawym aspektem jest długowieczność komponentów. Patrząc na serwery na stole mógłbyś powiedzieć, że widziałeś takie 15 lat temu i co to w ogóle za starość. Nic bardziej mylnego. Supermicro cały czas wykorzystuje ten sam design obudów, kieszeni i slotów na zasilacze po to, byś mógł niskim kosztem modernizować swój sprzęt. Świeży serwer z fabryki wygląda zupełnie jak 15 lat temu, tylko na pierwszy rzut oka. Wnętrze to zupełnie inna bajka. W przypadku Della czy HP wymiana serwera oznacza faktycznie wymianę całej maszyny, a w Supermicro może oznaczać oszczędną wymianę płyty głównej, procesora i RAMu, pozostawiając resztę na miejscu. Drugą kwestią, którą różni się od liderów, jest jego dostępność. Przez to, że jest mniej popularny, trudniej nabyć sprzęt Supermicro. Albo odwrotnie. Przez to, że trudniej go nabyć, jest mniej popularny. Nieważne jak na to spojrzymy, jeśli myślimy o nabyciu nowego sprzętu Supermicro, to musimy uzbroić się w cierpliwość. Czasy dostawy z reguły są dłuższe niż na przykład w Dellu czy HP. I też trudno się tu dziwić, bo Dell ma fabrykę w Polsce, a HP w Czechach. Supermicro z kolei trafia do nas z odleglejszych miejsc. I pomijając aktualny kryzys RAM, Dell historycznie serwery konfigurowalne dostarczył w około 3 tygodnie. HP 4-5, Supermicro z reguły dłużej. Sprawa jednak wygląda zupełnie inaczej, jeśli mówimy już o rynku poleasingowym. Gdy serwery i części raz trafiły do Polski, to czas realizacji zamówień na taki sprzęt spada z kilku tygodni na 1 do 2 dni. Czyli w dużym skrócie, jeśli ważny jest dla Ciebie czas dostawy, to Supermicro poleasingowy nie odstaje od Della czy HP. Czy bać się produktów Supermicro? Chyba najważniejszym wyznacznikiem tego, czy należy się bać, czy nie zakupu jakiegoś sprzętu, jest jego awaryjność. I tutaj szczerze, na bazie tysięcy serwerów Della, HP, Fujitsu, Lenovo, które dostarczyliśmy przez prawie 20 lat działalności, nie widzimy odstępstw od reszty branży. Czy mówimy o płytach głównych, czy zasilaczach, czy wentylatorach, odsetek awarii w skali dostawcy, takiego jak my, jest praktycznie identyczny z Dellem. Pod tym kątem dajemy okejkę. Druga kwestia to dostępność update'ów. I tutaj znowu okejka. Supermicro pozwala pobierać je za darmo, bez wykupywania żadnych pakietów wsparcia. Minusem elastyczności tej marki jest to, że trzeba wiedzieć, co z czym działa. W Dellu czy HP częściej kupujesz gotowy model i konfigurator pilnuje wielu zależności. W Supermicro trzeba zwrócić uwagę na kompatybilność płyty,
głównej zabudową, rodzaje backplane'u, okablowania, rizery PCI, czy zadbać o dobry przepływ powietrza. Dlatego jeśli ktoś kupuje pierwszy taki serwer, warto wziąć konfigurację przygotowaną przez sprzedawcę albo chociaż skonsultować dobór części. Czy Supermicro to okazja? Często tak. Konfiguracje polizingowe podobne do gotowych modeli Della czy HPK wypadają czasami kilka czy kilkanaście procent taniej. Jeśli lubisz mieć pełną kontrolę nad konfiguracją i nie boisz się dobierać komponentów, to brzmi jak deal dla Ciebie. Albo jeśli korzystasz z gotowych zestawów, na przykład naszych, to nie musisz przyjmować się składaniem serwera, a jednocześnie zachowasz oszczędności. Serwery te i wiele innych mamy na stanie w Poznaniu. Zerknij na naszą stronę internetową. Możesz na niej skonfigurować taki serwer lub skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz gotowego zestawu pod konkretne zastosowanie. Za darmo i niezobowiązująco przedstawimy ofertę na sprzęt spełniający Twoje potrzeby. A Ty, jakiej marki serwerów najczęściej używasz? Zachęcam do podzielenia się tym w komentarzach. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.